Czołem. Dzisiaj pokażę Wam kompletny proces portretowy od samego początku do samego końca. Pokażę Wam setup oświetleniowy, pokażę Wam jak fotografujemy modelkę, pokażę Wam jak retuszujemy zdjęcia i pokażę Wam w jaki sposób oddajemy modelce zdjęcia 15 sekund po tym, kiedy wyjdzie ze studia. Jeśli jesteście ciekawi jak to wszystko wygląda, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Peter Bielack, jestem fotografem portrecistą i Evoto posługuje się co najmniej trzeci rok. Mówiąc, że Evoto posługuje się co najmniej trzeci rok, mam na myśli to, że zacząłem od posługiwania się nim tylko jako programem do retuszu, po czym w toku pracy okazało się, że Evoto ma dla mnie dużo więcej praktycznych dla mnie rozwiązań niż tylko retusz skóry. I dzisiaj będę chciał pokazać Wam kilka z nich. Jestem pewny, że przynajmniej część kompletnie Was zaskoczy. Sprzęt w życiu fotografa oczywiście doskonale wiecie jest bardzo, ale to bardzo ważny, więc zaczynamy od sprzętu. Dzisiaj fotografujemy aparatem Sony A7R5. Rzecz, która jest najważniejsza, ta, która wpływa naprawdę na obraz, to jest Sigma Art 70-200. Dlaczego taki długi obiektyw? Chociaż mam do modelki raptem niecałe 3 metry. Zależy mi na tym, żeby fotografując wąskie, takie naprawdę korporacyjne headshoty, a umówmy się, że dzisiaj będziemy robić korporacyjne headshoty, dlatego długa ogniskowa. W tej chwili mam ustawione 135 z kawałeczkiem, pewnie będę robił w okolicach 135 lub 200. To jest wersja DGDN, czyli obiektyw zbudowany już z myślą o tym, by działał z bezlusterkowcami i on po prostu działa błyskawicznie, zwłaszcza, że mam tutaj fenomenalne warunki, więc idealnie. Parametry naszej ekspozycji 1/160 część sekundy, dlatego że fotografujemy przy LEDach. Mamy f4 po to, żeby obydwoje oczu i nawet do uszu było to ostre i mamy ISO 800, dlatego że fotografujemy przy LEDach, więc wiadomo, że nie będziemy oślepiać naszej modelki. Idąc dalej. Światłem głównym jest szybko składany, głęboki modyfikator o średnicy 120 cm. To jest QuickFold Nova Pro i jak widzicie jest to głęboki modyfikator, ale to jest nowoczesna konstrukcja, on jest naprawdę bardzo zaskakująco lekki i na ten modyfikator założyliśmy grid. Ale zanim do grida mamy tutaj lampkę, która ma 330 W i to jest lampa Bicolor. To nie jest lampa RGB, nie potrzebujemy tego, za to potrzebujemy mieć dobre, równe, czyste, białe światło. Ona jest ustawiona na 5600 kelwinów, bardzo podobny balans bieli mamy zrobiony na aparacie. Założyłem grid dlatego, że nie potrzebuję dużego rozlewu światła tam z tyłu, ale przy tej średnicy modyfikatora tego światła jest tutaj na tyle dużo, że mogłem sobie założyć ublendę. To jest ublenda od Prostaw, rozbijamy nią cienie pod brodą modelki. Idąc dalej, mamy tutaj rim light, światło, które wycina naszą modelkę z tła. Tutaj mamy oczywiście taką samą lampę jak wcześniej, czyli to jest lampa VL G330, VL jak wideo LED G330. Ta lampa jest ustawiona w kelwinach dokładnie tak samo jak lampa z przodu i świeci przez wąski 30 na 120 cm softbox, który nazywa się Stripbox i to jest softbox QuickFold. I to jest seria tych softboxów, które ja bardzo, ale to bardzo lubię, dlatego że składają się na płasko, są naprawdę bardzo lekkie. I to jest w zasadzie tyle. Mamy światło główne, mamy kontrę, mamy ublendę pod brodą modelki i mamy naturalne szare tło, które wydaje mi się świetnie się sprawdzi w tego typu fotografii. Pokażę Wam teraz jak wygląda każde światło po kolei, to znaczy najpierw zrobimy zdjęcie ze światłem głównym, potem zrobimy światło z kontrą, a potem zrobimy zdjęcie, gdzie będą te dwa światła razem. To jest tylko światło główne i tutaj nie ma żadnego retuszu, to jest po prostu tak jak zdjęcie trafia do komputera. Teraz pokażę Wam jak wygląda zdjęcie z samą kontrą. Wyłączę sobie światło główne, włączę światło w kontrze, zrobimy zdjęcie LSI, uwaga, raz, dwa, trzy, hop. Jak widzicie, rim light rozlewa nam się po ramieniu modelki aż na jej włosy. Można by zrobić jeszcze dodatkowy hairlight, to podniosłoby poziom produkcji, ale prawdę mówiąc, dzięki temu, że mamy tyle sprzętu, tyle mamy, można się zabrać z tym wszystkim w zasadzie samemu. A teraz pokażę Wam te dwa światła. Włączę je z aplikacji, pokażę Wam jak wygląda oświetlenie, którego dzisiaj faktycznie na sesji będziemy używać. Ten obiektyw działa błyskawicznie, przy każdym zakresie ogniskowych jest potwornie ostry. I to jest nasza Olesia. Gdybyśmy chcieli oczywiście sprawdzić, czy zdjęcie jest ostre, musicie pamiętać o tym, tak jak informacja tutaj mówi, pracujesz na podglądach, które mają 4000 pikseli na tej dłuższej krawędzi, więc niektórzy mówią, Evoto robi nieostre zdjęcie. Czy to jest nieostre zdjęcie? No, wydaje mi się, że ostrość jest trafiona perfekcyjnie i teraz pokażę Wam jedną rzecz. Mamy światło główne, mamy kontrę, wydaje mi się, że to wygląda fajnie, ale spróbujemy teraz zastosować jakiś preset. Zakładam, że doskonale wiecie o tym, że siłą Evoto AI jest przede wszystkim ten moment, w którym zaczynamy retuszować skórę. Kiedyś trzeba było na to poświęcić naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu i znać rozmaite wymyślne techniki. W tej chwili skorzystamy z presetów, które są w Evoto dostępne natychmiast po tym, kiedy zainstalujecie i uruchomicie program. Tutaj mamy panel presetów, jak widzicie presety i teraz zaczniemy od czegoś, co się nazywa natural, czyli preset naturalny. Zobaczcie, co się wydarzyło. Troszeczkę powiększę i teraz przed retuszem
po retuszu. Zobaczcie, te zmiany są naprawdę niewielkie. Jeżeli zależy Wam na tym, by fotografując osobę nie wprowadzać żadnych, naprawdę żadnych zmian, które wpływają na wygląd tej osoby, to preset typu Natural 1 sprawdza się świetnie. Kolejny preset, który nazywa się Natural 02, on jak widzicie jest troszeczkę mocniejszy. On jest troszeczkę mocniejszy, ale prawdę mówiąc jego działanie jest tylko troszeczkę mocniejsze i ten preset nie robi ze zdjęciem nic więcej oprócz tego, co na tym zdjęciu jest. Ale mamy też kilka presetów, które są w kategorii headshot. Headshot, pamiętacie, chodzi o to, że jest od głowy do ramion, czyli heads and shoulders. Headshot pierwszy to jest preset, który wprowadza troszeczkę zaróżnione skóry. Gdybyście fotografowali w korporacji ludzi, którzy wiecznie pracują w cieniu przy klimatyzacji i zobaczcie, to jest przed, to jest po, to jest przed, to jest po. Prawdę mówiąc, są usunięte niedoskonałości skóry oraz w zasadzie lekko wyrównana karnacja i nic więcej. Ale mamy kolejny preset, Headshot 02. I tutaj nastąpiła już pewna taka drobna, ale jednak istotna zmiana. To jest zdjęcie po, w tej chwili wcisnę spację i widzicie zdjęcie przed. I widzicie tą różnicę, prawda? To jest przed, to jest po, to jest przed, to jest po. Program zastosował taką minimalną korektę zwężenia twarzy. W przypadku naszej wizerzystki, która ma taką urodę, że bardzo często po prostu zapraszamy ją jako modelkę, Olesia absolutnie nie potrzebuje żadnych tego typu zabiegów i wygląda absolutnie cudnie wcześniej, ale gdyby Wam się trafiło fotografować osobę, która nie ma takiej urody jak nasza wizerzystka modelka, to myślę, że ten preset może się sprawdzić. On dalej jest w miarę naturalny, to wszystko jest zrobione ze smakiem, ale idziemy dalej, mamy preset Headshot 3 i ten preset, słuchajcie, nie tylko wprowadza tą delikatną korektę kształtu twarzy, tak było, tak jest, tak było, tak jest, ale też wygładza skórę, usuwa wszelkie niedoskonałości. Prawdę mówiąc, no cóż, nasza modelka wygląda tak, jak modelka na sesji fotograficznej, jeżeli to nie jest sesja legitymacyjna, paszportowa. Nasza modelka wygląda tak, jak modelka na sesji powinna wyglądać. Ale jeśli fotografowalibyście mężczyznę, czy to będzie dyrektor korporacji, czy to będzie ktokolwiek na jakimkolwiek innym stanowisku, jeżeli będzie to mężczyzna, zwłaszcza doświadczony życiem, to tak wygładzony mężczyzna może się sobie podobać. Możecie go zaprosić za ekran i po prostu możecie mu to zdjęcie pokazać. A jeżeli uznacie, że tego retuszu jest za dużo, musicie wejść do modułu retusz i przejrzeć kolejne suwaki i zmniejszyć ten efekt, który sprawia, że ta skóra jest tak bardzo wygładzona. W Evoto 7.2 pojawił się też taki suwak na samej górze, on się nazywa Master Slider i zobaczcie, jak ja go teraz wycofam, to Olesia jest w ogóle bez retuszu. Jak ja go teraz wezmę na środek, to nasz retusz jest wzięty pod uwagę w połowie, ale my wiemy, co robimy. Chcemy, żeby nasza Olesia tak właśnie wyglądała. I teraz zrobimy naszej modelce całą serię zdjęć, dlatego że Evoto nie jest dobre tylko w tym, że retuszuje nasze zdjęcie. Chodzi o to, że ten preset, który teraz zbudowaliśmy, ja będę teraz robił całą serię kolejnych zdjęć i na każdym zdjęciu, które wyląduje z mojego aparatu przez tethering do komputera, preset wrzuci się w ciągu 2 sekund, więc gdybym na przykład chciał zaprosić modelkę, podejdź, zobacz, jak wyglądasz, moja modelka albo moja klientka będzie widziała już zdjęcia po pełnym retuszu. Takie wiesz, zobaczymy, czy tobie się na przykład nada takie zdjęcie. Raz, dwa, trzy. Sekundkę, muszę sobie tutaj podkręcić, czy ja to wszystko wysadę. Dobra, a teraz z takim szerokim uśmiechem, gdybyś mogła. Hop. Dobra, dziękuję Ci pięknie. Zrobiliśmy naszej modelce całą serię zdjęć. Jak widzicie, te zdjęcia są w zasadzie do siebie bardzo podobne, to znaczy wszystkie są na tym samym tle, wszystkie wyglądają tak, jak zdjęcia po prostu na sesji powinny wyglądać. Ale wyobraźcie sobie sytuację, że robicie nie taki mały event jak my, mamy jedną modelkę, za chwilkę będzie druga, tylko robicie event na poważną skalę, to znaczy macie na przykład korporacyjne headshoty i macie tych klientów 30, 50, może 200 osób. Czy zajmie Wam to 2, 3, 5 czy 7 godzin, tych zdjęć może być tutaj nawet 1000 i teraz z tych wszystkich zdjęć trzeba wybrać najlepsze. I my mamy tutaj akurat ile tych zdjęć? Mamy 57. To nie jest dużo zdjęć, możemy to w 5 minut wybrać w trójkę, siądziemy, popatrzymy, będzie z głowy. Ale jeśli macie mnóstwo ludzi i każdy ma po 3-5 zdjęć, bo tak robiliście w trakcie, bo trzeba było się spieszyć, no to wiadomo, że to zajmie Wam bardzo, ale to bardzo dużo czasu. I tutaj pojawia się taka opcja, która nazywa się AI Cooling. AI to znaczy, że silnik tego wyszukiwania, w zasadzie przeglądu i wyboru zdjęć będzie polegał na algorytmach sztucznej inteligencji i w Evoto znajdziemy AI Cooling po prostu jako pierwsza zakładka w bibliotece. Jesteśmy w bibliotece, tutaj mamy AI Cooling i ja uruchomię ten cooling, bo tutaj będzie obrazek zacznij robić Smart Cooling. Ja wcisnę ten przycisk i pokażę Wam, jakie opcje wybrać albo jakie opcje ja zaznaczyłem w
przypadku naszej sesji. Zaznaczamy opcję wybierz najlepsze zdjęcia i możemy poprosić, żeby tak jak tutaj wybierz nam między 1 a 3 zdjęć, jeżeli będą w miarę podobne z tych najlepszych, albo możecie po prostu powiedzieć, słuchaj, wybierz nam, tutaj jest 18, niech będzie, zróbmy 15 najlepszych zdjęć i tyle. Idziemy dalej, kolejna opcja, wybierz te zdjęcia, w których postać jest frontem, czyli pełną twarzą do mnie. Gdybym robił korporacyjne headshoty i każde zdjęcie wyglądało tak, że dyktuję klientowi stań tutaj pod kątem, spójrz na mnie, ręce tu w ten sposób, pyk, dziękuję, robimy następne, na pewno bym tą opcję zaznaczył, ale jako, że nasza modelka jest wizerzystką i nie jest, wiecie, nie robimy dzisiaj tak naprawdę korporacyjnych headshotów, więc ja tej opcji nie zaznaczę. Idziemy dalej. Maszyna zaznacza od razu na dzień dobry, wyrzuć zdjęcia z zamkniętymi oczami. Mówiąc wyrzuć, mam na myśli to, że nie uwzględnia ich w wyborze, dlatego, że jeżeli robicie znowu masowe zdjęcie i ktoś gdzieś mrugnie na zdjęciu albo ziewnie, no to takie zdjęcia zostają od razu odrzucone, nie musicie ich potem w ogóle przeglądać. Ja mógłbym te zdjęcia, w zasadzie powinienem je odznaczyć. Chodzi mi o to, że dzisiaj robimy zdjęcia dla wizerzystki, mówiłem to już wiele razy, ale zostawimy tę opcję włączoną, zobaczymy jak to wyjdzie. Idąc dalej, pomiń zdjęcia, na których model się śmieje. Mam kilka takich zdjęć, specjalnie poprosimy Olesię, żeby się zaśmiała, zobaczymy, czy to faktycznie zostanie wyfiltrowane i mamy jeszcze taką opcję pomiń zdjęcie, na których jest więcej niż jedna osoba. Ja mogę ją włączyć, nie muszę jej włączyć, dlatego że wiem, że mam tylko Olesię, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że wśród tych osób, które fotografujecie na przykład na tym evencie, do waszego modela na chwilkę wskoczy na przykład, nie wiem, wizerzystka i coś mu tam poprawi klientowi, albo fryzjerka poprawi włosek, albo pojawi się asystent, albo cokolwiek innego, a wy chcecie, żeby była tam tylko jedna osoba, więc takie zdjęcia, na których jest więcej niż jedna osoba, zostają pominięte w tym wyborze przez ten Smart Culling. My dzisiaj wiemy, że jest tylko modelka, więc tą opcję zostawiamy. Teraz kolejna opcja to są zdjęcia niedoświetlone. My fotografujemy LEDem, nic się nie wydarzyło, więc wszystkie zdjęcia są tak samo zaświecone, ale mogłoby się zdarzyć tak, że gdybyście na przykład błyskali, macie tańsze lampy i któryś tam błysk nie błysnął, więc takie zdjęcie nie zostanie wzięte pod uwagę. Zdjęcia prześwietlone. Znowu, zostawię to zaznaczone, ale my nie mamy prześwietlonych zdjęć, bo wszystkie wyglądają bardzo podobnie, no bo te lampy, po prostu LEDy świecą cały czas tak samo. Ale znowu, gdybyście błyskali, zwłaszcza tańszym sprzętem, może się zdarzyć tak od czasu do czasu, że kondensator coś tam się nie rozładuje albo się za dużo naładuje, błyśnie, wiecie, wszystko białe, przepalone. Takich zdjęć program wam nie będzie podsuwał, nie będzie wam pokazywał. Nie musicie marnować czasu na to, żeby takie zdjęcia oglądać. Jeśli zastanawiacie się, do czego służy która z tych opcji, tutaj jest zawsze taki pytajniczek, można na niego najechać, pojawia się dymek z tak zwanym hintem, podpowiedzią. Zdjęcie typu blur to znaczy zdjęcia, które są nieostre. W tych portretach zwykle chodzi o to, żeby na zdjęciu ostre było oko. Z moim zestawem dzisiaj ten aparat Sony z tym obiektywem Sigma DGD 7200 moim zdaniem nie ma najmniejszej szansy, żeby jakiekolwiek zdjęcie było nieostre, ale jeśli zdarza wam się zrobić nieostre zdjęcie, to ta opcja ustawiona, ten blur tutaj, odrzuci zdjęcia, które są z jakiegoś powodu tam rozmyte. Klastry to jest taka opcja, której ja w zasadzie nigdy nie włączam, ale chcę wam pokazać po prostu, jak to działa. Jeśli mamy całą serię podobnych zdjęć, zrobioną w różnym czasie, to znaczy, wiecie, mamy dużo zdjęć jednej modelki i ona przyjmuje różne pozy, czasami te pozy się powtarzają, więc program mi zaproponuje w jednym takim ciągu te najlepsze zdjęcia, które mają na przykład podobne, mniej więcej podobne pozy. Wybrałem sobie wszystkie opcje i w tej chwili kliknę Start Culling, czyli zacznij przeglądać moje zdjęcia. I na moim komputerze to już raz było zrobione, dlatego w tej chwili to zadziałało błyskawicznie, ale w normalnym komputerze, powiedzmy, z tych nowoczesnych, no to jeżeli macie 100 zdjęć, to pewnie zajmie, nie wiem, nasze 57 zdjęć filtrowało chyba 15 sekund. Automat zrobi to na pewno szybciej niż robilibyście wy. To są zdjęcia, które program nam tutaj podpowiada jako te najbardziej trafione. Zobaczcie, Best Pick. To zdjęcie może i fajne jest według programu, moim zdaniem ono się nam do niczego nie nada, więc to zdjęcie odrzucę. To jest takie ładne. Nie wiem, czy to nie jest ładniejsze od tego, co było wcześniej. Idziemy dalej. Mam zdjęcie z wielkimi zębami, a przecież odznaczyłem nie pokazuj zdjęć, na których są uśmiechy. Obok tego zdjęcia tu pojawia się taki podgląd i tu jest cały szereg ikonek. I ta na dole ikonka mówi o tym, że tutaj jest Big Smile. I to można wyfiltrować, żeby tych rzeczy wam nie pokazywał. Ale generalnie jest, wiecie, twarz jest ostra, 8/10 to interesujące, a to żółte tutaj to znaczy, że oczy są półprzymknięte i to też można filtrować, żeby takich zdjęć wam program nie pokazywał. Tu znowu ta sama sytuacja, zobaczcie, duży uśmiech i tak dalej, ale oczy już są otwarte, bo program to oczywiście widzi. Tutaj właśnie mamy przypadek czegoś, co nazywa się cluster, czyli taki, wiecie, zlepek tych zdjęć, które są w miarę podobne, bo zobaczcie, one faktycznie są podobne, jest ta sama poza, ten sam kadr i stąd możecie się zdecydować, które z tych zdjęć będzie wam się podobało najlepiej. Tutaj mamy jedno zdjęcie, i potem znowu mamy zdjęcia w tak zwanym klastrze. Jeśli chcielibyście takie zdjęcie poglądać oddzielnie, wciskacie L, wtedy ono się powiększa
i całkiem nieźle wygląda. Teraz z całym zespołem przejrzymy te zdjęcia raz jeszcze, wybierzemy te, które nam się najbardziej podobają animaszynie, aczkolwiek trzeba przyznać, że to, co zrobił, to naprawdę jest bardzo, bardzo pomocne. Jedno zdjęcie, nazwijmy to wiodące, ja je dodatkowo troszkę podretuszuję i pokażę Wam za chwilkę, w jaki sposób wrzucić retusz z jednego zdjęcia na całą serię innych. Zrobiłem malusieńki retusz do tego, co już preset mi zaoferował i moje zdjęcie wygląda w tej chwili, nazwijmy to akceptowalnie, to znaczy to są zdjęcia, które spokojnie nadają się do publikacji na Facebooku. Mam tych zdjęć, jak widzicie, tutaj 12 i teraz pytanie, co zrobić, żeby te dodatkowe poprawki, łącznie z tym, co zrobiłem na tle. Włączyłem takie opcje, które czyszczą tło. Jeżeli byłaby jakaś plama na naszym szarym tle, czy jakiś kawałek światła, gdzieś tam pojawił się statyw, wtedy program to wszystko zobaczy i usunie. I oczywiście w Evoto nie trzeba tego robić na każdym zdjęciu, tylko zrobimy tak. Mamy wybrane pierwsze, wzorcowe, z shiftem kliknę ostatnie. W naszym przypadku jest to 12 zdjęć, ale równie dobrze możecie mieć tych zdjęć 120 albo 350. Oczywiście to będzie tylko dłużej trwało i teraz wcisnę przycisk synchronizuj. Jeśli wcześniej podczas sesji, którą teraz obrabiacie, już żeście te zdjęcia synchronizowali, wtedy nie pokaże Wam się okienko z opcjami do ustawienia, ale gdybyście chcieli na przykład coś zmienić w opcjach, wystarczy kliknąć to tutaj ikonkę kółka zębatego. Pierwszą rzeczą, o którą program pyta, to opcja, czy ma zastąpić retusz tym nowym, czy dodać do już istniejącego. Ja oczywiście chcę tylko dodać tych kilka poprawek, zawsze chodziło o tło i włosy, więc wybieram opcję dodaj i z tych wszystkich tutaj opcji w zasadzie zostawiam je, bo być może program z nich korzysta, być może nie. Na pewno program nie będzie korzystał z opcji Pet Retouching, bo nie mamy ani kotka, ani pieska, tylko mamy człowieka, więc tą rzecz odznaczę. Kliknę Save i teraz kliknę opcję Synchronizuj. Zdjęcia się synchronizują i widzicie to po tych ikonkach białych kółeczek, które co 2 zdjęcia przeskakują. W momencie, w którym ta ikonka skończy się kręcić, to znaczy, że zdjęcie jest synchronizowane i wszystkie pozostałe zdjęcia będą wyglądały bardzo, ale to bardzo podobnie jak to pierwsze. Oczywiście te zdjęcia wymagają jeszcze dodatkowo dokadrowania, ale tego Wam nie będę pokazywał, jestem pewny, że kadrować potraficie. Wszystkie zdjęcia po kolei. Oczywiście przypominam, że pracujemy na podglądach. Mogą być nie tak ostre, jak oczekujecie. W tej chwili będziemy je eksportować. Zaznaczę wszystkie. Wybiorę opcję Export i teraz wybiorę opcję Custom Export, to znaczy będę sam decydował, jakie zdjęcia i w jakim formacie chcę mieć wybrane. Pierwszą opcją, którą zawsze wysyłam klientom, to jest 1080, to znaczy 1080 pikseli, jak tutaj widzicie na krótszej krawędzi. I tu głównie chodzi o zdjęcie kadrowane 4:5. To znaczy na dole będzie 1080, jeżeli zdjęcie będzie miało 4:5, na górze będzie w sensie wysokość będzie 1350 pikseli i to są zdjęcia idealne na Instagram. Wyeksportuję też pełne rozmiary, to znaczy pełny JPEG z taką kompresją na 95%, tylko tyle, żeby plik był troszeczkę mniejszy i nie są to oczywiście 16-bitowe TIFy, tylko JPEGi w formacie sRGB, tak jak wszystkie, które dzisiaj robię, ale gdybym chciał cokolwiek kiedyś poprawić, a może przyjdzie do głowy komuś to wydrukować, więc wolę mieć cały zapis pełny z matrycy oraz zdjęcia, które wydaje mi się najczęściej się dzisiaj korzysta, to znaczy na dłuższej osi 2048, czyli będzie takie połowę większe zdjęcie niż na Instagram. I w tym momencie mogę kliknąć eksport, ale zauważcie, że mam tutaj wybrane 12 zdjęć. 12 zdjęć, czyli program pobierze mi 12 kredytów. Kredyty można kupić, pamiętajcie o tym, żeby przy zakupie kredytów korzystać z kodu PBEvoto. Jest super promocja w Evoto, ale żeby dowiedzieć się szczegółów, zajrzyjcie proszę na mój Instagram, łatwo znajdziecie odpowiedni wpis. Jeśli jesteście zdecydowani, żeby te zdjęcia wyeksportować, klikacie eksportuj, te zdjęcia się eksportują. Możecie się zastanawiać, no dobra, gdybym potem chciał to zdjęcie inaczej przekadrować, albo wrzucić jakiś kolor na to tło szare, bo wiecie, szary tło aż prosi się o to, żeby wrzucić na nie jakiś kolor. Jeśli już raz zapłacicie kredyt i te zdjęcia leżą w tym samym miejscu na dysku, na którym leżą, macie tutaj sesję w Evoto, możecie je inaczej kadrować, możecie je inaczej kolorować, możecie je inaczej retuszować, cokolwiek z nim robić i eksportując po raz kolejny, nie zapłacicie kolejnych kredytów. Pamiętajcie, w Evoto to jedno zdjęcie, jeden kredyt. Kiedy ten kredyt już zszedł z waszego konta, to samo zdjęcie możecie eksportować w zasadzie dowolną ilość razy. Olimpia. Mieliście okazję ją zobaczyć 2 razy na naszych flash time'ach, a dzisiaj robimy sesję, nazwijmy to casual business. Jak widzicie, nie jest to ani biznes, może casual, ale staramy się zrobić taką samą serię zdjęć, jak wcześniej zrobiliśmy z Olesią, po to, żeby pokazać Wam pewną sztuczkę a propos całego takiego workflow wokoło Evoto, dlatego że okazuje się, że Evoto nie jest jednym programem, który sobie tam funkcjonuje samodzielnie, tylko można go połączyć z innymi narzędziami i dopiero wtedy wychodzi naprawdę pysznie.
Zrobiliśmy serię zdjęć Olimpii. Troszkę te zdjęcia poretuszowałem, oczywiście za pomocą presetów, które są wbudowane w Evoto AI. Troszkę, a w zasadzie część zdjęć odpowiednio przykadrowałem, ale mówię, o kadrowaniu na pewno wiecie wiele. I teraz pokażę wam pewną sztuczkę, o której myślę, że wielu z was nie wie. My tych zdjęć nie będziemy teraz eksportować na dysk, nie będziemy wrzucać na dysk Google'a, nie będziemy ich przesyłać ręcznie do naszych modelek, tylko zrobimy tak. Wyeksportuję te zdjęcia z opcją sharing, to znaczy klikam export, wybieram get a link. I w tym momencie do wyboru mam tak. Czy chcę eksport na dysk twardy? Skoro już eksportuję, to chcę mieć też te zdjęcia oczywiście na dysku, więc wybiorę specyficzny, czyli wybrany przeze mnie folder tutaj na dysku oraz chmura. Mój folder na dysku to jest, jak tutaj widzicie, Pictures Export. Wszystkie moje zdjęcia, wszystkie eksporty z wszystkich programów lecą do takiego katalogu, który nazywa się Export, bo wtedy jest mi łatwiej szukać. A druga rzecz to chmura. I te zdjęcia powędrują do specjalnej, przygotowanej przeze mnie wcześniej galerii w chmurze Evoto. Klikam Export, mamy 16 zdjęć, więc to potrwa pewnie z 15 sekund, może 20. I gdy zdjęcia się załadują w chmurę, wrócimy do tematu i pokażę wam naprawdę coś wyjątkowego. Kiedy wysłałem zdjęcia w chmurę Evoto, a zobaczcie, że nasza sesja nazywa się Evoto Workflow, te zdjęcia trafiły do takiego narzędzia, które nazywa się Evoto Instant. Evoto Instant jest czymś, co scala kilka różnych narzędzi, albo w zasadzie rozbudowanych funkcjonalności, ale sercem tego systemu jest zawsze Evoto AI. Zobaczcie, że mamy kilka galerii, ale ta, która nas w tej chwili interesuje, nazywa się Evoto Workflow. Ja kliknę teraz tą galerię, i tutaj zobaczycie wszystkie zdjęcia, które wyeksportowałem z dzisiejszego projektu. To znaczy mamy zdjęcia Olesi, oczywiście tylko te, które wcześniej AI Cooling wybrał, oraz mamy tutaj zdjęcia naszej drugiej modelki, czyli Olimpii. Mogę udostępnić tą galerię, te zdjęcia dziewczynom na wiele rozmaitych sposobów. Wystarczy, że kliknę tutaj, słuchajcie, Preview and Share, czyli udostępnij czy dziel się. I teraz do wyboru mam tak. Albo mogę udostępnić pełną galerię, która będzie wymagała podania hasła. Tutaj macie wygenerowane automatyczne hasło. Ja to hasło mogę sobie skopiować, mogę kliknąć tutaj Preview, otworzy mi się teraz strona przeglądarki. Od razu wam powiem, że ta strona, to co teraz widzicie na ekranie, to można sobie dostosować do własnego projektu pod każdego klienta, wsadzić tutaj swoje logo, swoją kartkę i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, że w tej galerii są dokładnie te zdjęcia, które widzieliście przed chwilką, ale ja nie chcę, żeby moje modelki widziały swoje zdjęcia nawzajem. Co prawda robię to tylko po to, żeby wam zademonstrować tą funkcjonalność. Wyobraźcie sobie sytuację, że fotografujecie w korporacji, macie tam 200 osób sfotografowanych i na pewno nie powinno być tak, że każda z tych osób ma dostęp do zdjęć wszystkich innych. Dlatego skorzystamy z czegoś innego. Jest tutaj na środku jest coś, co się nazywa Face Key Gallery. I to jest bajer, który wygląda naprawdę wyjątkowo. To znaczy, za chwilkę poproszę, żeby każda z moich modelek tutaj podeszła i swoim smartfonem zeskanowała ten QR kod. I w momencie, w którym one zeskanują ten QR kod, pojawi mi się link, otworzy mi się ta galeria, która poprosi i każdą z nich na swoim smartfonie o przesłanie swojego zdjęcia. Tam jest oczywiście taka opcja, którą zresztą zaraz zobaczycie dzięki uprzejmości moich modelek. Można sobie od razu na bieżąco zrobić selfie, robić sobie selfie, pyk, chwilkę to potrwa, bo program musi przeanalizować zdjęcia w galerii. Trzeba będzie podać albo swój numer telefonu, żeby się uwiarygodnić, że wy to jesteście wy, albo podać swój adres e-mail, na który przyjdzie kod potwierdzający. Musicie po prostu udowodnić, wiecie, że naprawdę to wy skanujecie i macie dostęp, macie prawo do tej galerii, którą chcecie zobaczyć. I w momencie, kiedy wpiszecie ten kod, otwiera się przed wami galeria, a w zasadzie przed każdym z waszych klientów otwiera się galeria, w której będzie mógł zobaczyć tylko i wyłącznie swoje zdjęcia. Dobra, Olimpia skanuje kod QR. Dobrze, kod otwiera stronę. Zobacz galerię. Dobrze, trzeba zaakceptować warunki i prześlij zdjęcie, tak? Wybierasz, zrób zdjęcie, potwierdź zdjęcie i zobaczmy, czyje zdjęcia zobaczy w galerii. Uwaga. Ha! I znowu sukces. Działa. A możesz kliknąć któreś z tych zdjęć? Tak. Możesz kliknąć i teraz tak. Możesz je pobrać od razu. Kliknij proszę, pobierz. Zbierać. Dobrze, nie wiem. Zachowaj obrazek. My jesteśmy jeszcze w studiu, a ty masz już swoje zdjęcia na swoim smartfonie. Ale fajne, ale fajne. Nie, fajne. Olesia, możemy spróbować z tobą, czy jak to zadziała na Androidzie? Nie, czy nie nagrywam? Nie, no, nagrywaj, zobaczmy, czy zadziała. Ja nie umiem Androida, więc... Mateo się zawsze ze mnie śmieje. Dobrze, skanuj. Wow, jaka animacja. A gdzie się... Zapisz, dodaj, co? Nie, no jak się skanuje w tym? No, No nie powinien wiem. ci otworzyć stronę, No nie? Tam właśnie, link powinien być tak. pod spodem. O. A, dobra. To ja nie umiem Źle Androida. podpowiadasz, skanuj. Okej. Akceptujesz. Kamera. Czyli na Androidzie można robić nagranie ekranu oraz robić sobie zdjęcia, a na iPhone'ie nie.
Okej. Niemiło. To smutne, nie? Uwaga, uwaga. Szukamy twarzy. Potwierdź, czy to ty z tym serduszkiem. No i teraz ciekawe, SMS, czy- tak. Czy wyślę? Napisz Olesia, musisz imię swoje podać. Ojej. Uwaga. Cookie, musisz ciasteczka zaakceptować. I Nie! Nawet z tym serduszkiem! I słuchaj, możesz je wszystkie od razu pobrać. Widzieliście, że można udostępnić zdjęcia modelkom albo przede wszystkim klientom dosłownie, kiedy są jeszcze w studio. I to nie na takiej zasadzie, że oglądają te zdjęcia na monitorze, tylko mają już je na własnych smartfonach. I kiedy prosiłem modelki, albo w zasadzie proponowałem, by sobie te zdjęcia ściągnęły już, żeby miały we własnej galerii na swoim urządzeniu, żeby nie musiały się ponownie logować. Kwestia jest taka, że ja udostępniłem im te wszystkie zdjęcia za darmo, ale są dwie opcje monetyzowania takiej galerii, jeśli ten temat Was interesuje. Jeśli będziecie zainteresowani tym, jak konfigurować Evoto Instant i jak w ogóle ten cały system działa, to ja poproszę w komentarzach, dajcie mi znać. Jeżeli będziecie zainteresowani, przygotuję dla Was taki oddzielny materiał. To jest wszystko, co dzisiaj chciałem Wam pokazać. Od naciśnięcia spustu do tego, by Wasz klient czy modelka miała swoje zdjęcie na swoim smartfonie, może dosłownie minąć kilkanaście sekund. Myślę, że Evoto jest programem, który na pewno warto wypróbować. Jego funkcjonalności są czasami bardzo zaskakujące, są świetne, jest ich coraz więcej. I przypominam, że Evoto do pobrania i do korzystania na lokalnym komputerze jest kompletnie za darmo, jest w pełni otwarty, wszystkie funkcjonalności działają nie to, że przez tydzień czy 15 dni, on po prostu działa, możecie go aktualizować, żeby poznawać nowe funkcje. Oczywiście musicie zapłacić kredyty wtedy, kiedy będziecie chcieli te zdjęcia eksportować. W opisie pod filmem znajdziecie link do strony Evoto. Zachęcam do tego, byście w ten link kliknęli, założyli sobie na stronie Evoto konto, pobrali program i przetestowali, a jeśli się okaże, że Evoto Wam pasuje i będziecie chcieli kupić kredyty, pamiętajcie o moim kodzie PBEvoto, dostaniecie do 20% rabatu na pierwsze zamówienia albo na upgrade, jeżeli będziecie się chcieli przesiąść z mniejszego planu na wyższy pakiet. Tymcza i do potem.